ile czasu musisz poświęcić na naukę, żeby w ogóle zarabiać przez inwestowanie, poprzez bycie na giełdzie. Więc w zasadzie to musiałbym to skomentować w ten sposób. Przecież oczekujesz tego, że zarabiać na rynkach finansowych, na giełdzie będziesz jutro, więc czemu by nie otworzyć dzisiaj sobie rachunku u jakiegoś brokera X gdzieś tam, wpłacić pieniądze i wiesz, no wszystko jest możliwe, wszystko jest, że tak powiem, w zasięgu. Jeżeli na tym się koncentrujesz, interesuje mnie tylko hajs, zarabianie i ma się kasa zgadzać, no to w zasadzie możesz zacząć od teraz, bo to 20 minut zajmie ci proces instalacji platformy, uruchomienie rachunku, jakaś tam wstępna weryfikacja, wpłacenie pieniędzy, no tyle, koniec tematu. I możesz zarabiać, w sensie, jeżeli na tym się koncentruję. Ale wiem, że pytanie jest jakby trochę bardziej skomplikowane i wiem, że nie każdy tego typu odpowiedzi się jakby spodziewa, więc wchodząc troszeczkę w szczegóły. Ja uważam, będę mówił oczywiście na podstawie swojego doświadczenia, ja uważam, że jakby, żeby to miało sens i żeby to było dla ciebie efektywne, nie jest kwestią to, ile czasu musi minąć, albo ile dziennie musisz mieć, nie wiem, minut, godzin i tak dalej, ile musisz na to poświęcić, to jest bardzo wtórne, bo nie ma jednej odpowiedzi. Ja, żeby zarabiać, żeby na rynkach finansowych radzić sobie dobrze, to pracowałem na to, no prawie 7-8 lat. Masa czasu minęła i to nie jest tak, że ja poświęcałem 5 minut tygodniowo, nie, tylko można powiedzieć, że przez ten okres, nie wiem, w tygodniu to było 10, 12, 15 godzin, tak minimum w tygodniu, nie? Na pewno nie jestem najlepszym przykładem osoby, która zrobiła tą początkową fazę w sposób umiejętny. Dlaczego? Dlatego, że ja miałem takie myślenie, takie przekonanie, że nie warto uczyć się od kogokolwiek. Ja sam jestem na tyle kumaty dobry, a to wynikało z tego, że po prostu sam początek miałem fenomenalny, jako jeszcze nastolatek, więc żyłem w przekonaniu, że ja sobie sam poradzę i co mi ktoś tam będzie mówić, co ja mam robić, że nie mam mądrzejszych, ja jestem przecież najmądrzejszy i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego tak to się potoczyło. Natomiast realizując projekt, realizując mentoring, jest kilka tysięcy ludzi w tym projekcie i mogę powiedzieć, że są osoby, które uważam, że radzą sobie zajebiście. Ja bym chciał być w ich miejscu, poświęcając tyle czasu, ile poświęcili, radzą sobie super po 3, nawet 4 miesiącach. To nie są osoby, które siedzą 12-14 godzin dziennie łupią, nie. Robią to mądrze. Dlaczego? Dlatego, że my efektywnie jesteśmy w stanie się uczyć nowych rzeczy przez 1,5 godziny, może godzinę 40 w ciągu dnia. I teraz to jest najbardziej taki efektywny czas. Jeżeli poświęcasz go więcej, to prawdopodobnie ta przyswajalność wiedzy, nabywanie umiejętności, budowanie nawyków gdzieś tam spada. No po prostu nie da się więcej z tego wycisnąć. I teraz, jeżeli ktoś poświęca czas przez 3 miesiące, mniej więcej godzinę, 1,5 w ciągu dnia, z mojej perspektywy dzisiaj mogę powiedzieć, że te osoby robią robotę, którą ja robiłem naprawdę przez lata. Oczywiście to jest też tak ułożone, mają tak przygotowane i podane, że wiedzą, co mają zrobić krok po kroku i tak dalej, więc jest to zaplanowane, nie muszą szukać. Jezus Maria, ile ja czasu poświęciłem na szukanie. Wskaźniki, roboty, to masa straconego czasu, wchodzenie w jakieś zakamarki wiedzy, która miała być super wow, później się okazywało, że po prostu jakiś bullshit. Ile czasu musisz poświęcić, żeby zarabiać? Nie ma jednej złotej odpowiedzi. Bardziej musisz się zastanowić nad, po pierwsze, ocenić swoją umiejętność percepcji nowych rzeczy. Czytasz książkę, jeżeli czytasz książkę, nie wiem, rozwojową, która ma jakby rozwiązywać jakieś rzeczy, ma gdzieś tam stymulować się do tego, żeby coś zmieniać. I teraz możesz być entuzjastą tego typu rozwiązań, możesz być przeciwnikiem, nie ma to znaczenia. Ale jeżeli coś zmieniasz w swoim życiu, warto poszukać książki na ten temat, przeczytać, w zasadzie chyba wszystkie procesy dzisiaj zostały już opisane. Oczywiście poza nowymi technologiami, które gdzieś tam wchodzą i się rozwijają, to zostawmy. Więc znajdujemy jakiś wycinek wiedzy, zakres wiedzy, no i teraz chcemy zacząć to wdrażać. No nie jesteś w stanie robić tego więcej, jakby uczyć się, by to miało sens, przez te 1,5 godziny w ciągu dnia. To jest maks. Ale być może wystarczy ci pół godziny w ciągu dnia, być może 15 minut. I teraz zależy, czy ty musisz już na szybko i na za chwilę musisz zdobyć te umiejętności wiedzy, no to wtedy będziesz poświęcać tego czasu więcej, no bo jakby to ciebie ciśnie sytuacja. Ale jeżeli pracujesz, ta praca może jest fajna, może tam nie do końca ci coś pasuje, ale z drugiej strony możesz dalej to robić, no to daj sobie perspektywę kilku miesięcy, być może nawet roku. Rok jest dobrą perspektywą na to, żeby wejść w temat, zagłębić się w niego, podotykać z różnej strony. Super, jeżeli weźmiesz jakby pod uwagę to, żeby nie odtwarzać, czyli nie robić wszystkiego samodzielnie, tylko faktycznie skorzystać z rozwiązań, które w jakimś sensie są opracowane i od tego zacząć, czyli definiujesz, mam umiejętność uczenia się przez godzinę, no i
kolejna kwestia, czy to, czego się uczysz, zdobywasz tą wiedzę, czy jesteś w stanie to przekuwać w praktykę, bo jeżeli jesteś w stanie, czyli załóżmy, uczysz się jakiejś strategii, mówimy teraz typowo inwestycyjnie, nieważne czy mojej, czy kogokolwiek, czy czegoś, co już powstało, bez znaczenia, i teraz zaczynasz to praktykować. To również nie popełniaj takiego błędu, że a dobra, nauczyłem się, czyli nie wiem, przeczytałem książkę, zobaczyłem jakieś materiały, coś, odbyłem spotkania 5, 8, 10, tyle ile było w planie i ja już jestem traderem, już jestem inwestorem, już potrafię. Nie, to tak nie działa, spokojnie. W momencie, kiedy zdobyliśmy wiedzę, daj sobie czas na to, żeby to przepraktykować, żeby to sprawdzić. Ja bardzo często mówię o takim punkcie zwrotnym, to znaczy wykonaj powtarzalnie, w oparciu o jakąś strategię 100 decyzji, zbierz dane, jeszcze o niczym nie decyduj, czy to już jest super wow i nie daj się ponieść emocją. Dopiero po mniej więcej 100 takich transakcjach zdecyduj, ale na podstawie danych, gdzie ty jesteś, Czy to, czego się nauczyłaś, przynosi efekty pożądane, to, czego oczekujesz. Być może dostaniesz odpowiedź, że nie, to totalnie się nie sprawdza i to był właśnie ślepy zaułek i być może zmarnujesz 3 miesiące, być może 4, być może pół roku, różnie będzie, a być może dostaniesz odpowiedź, że próbując to robić, twoje emocje, twoje poczucie pewności siebie, jest to wszystko tak rozchwiane, jest to tak bardzo emocjonalne, że nie do końca chcesz się tym zajmować, bo niby fajnie brzmi, niby fajnie można robić pieniądze, ale to jest na tyle obciążające nasz, nazwijmy to, umysł i zresztą ciało też, tak to się odbywa, bo jest bardzo dużo stresu, że w zasadzie to może nie jest gra warta świeczki, no bo jednak skoro to jest takie wymagające, miało być takie proste. Proste, kiedy się mówi o efektach i wynikach, ale to jest trochę jak nazwijmy to, ludźmi, którzy są fit, treningi personalne, jakby fajnie, że to robią, fajnie, że to pokazują i pokazują, że to jest proste, że to jest mega przyjemne, że trzymanie michy, czy pilnowanie jedzenia, to w ogóle nie stanowi żadnego wyzwania problemu. Jasne, to tak w efekcie, bo to jest ich styl życia, więc w ich odczuciu to jest przecież proste, to jest normalne, to jest naturalne, nie? Tak jak dla mnie dzisiaj układanie sobie dnia, podejmowanie decyzji, patrzenie w wykres jest pewnym procesem naturalnym. Weź pod uwagę, że to robię przez x lat, więc łatwo mi się o tym mówi, jest to dla mnie przyjemne, efektywne i uważam, że w 3 miesiące można zrobić już bardzo dużo dzisiaj. Jeżeli dasz sobie na to rok, zajebiście duży wycinek czasu i spokojnie można do tego dojść i to robić. Czy to jest dużo? Uważam, że moja perspektywa, na podstawie spalonych co najmniej 7 lat, rok czasu jest niczym. Ja dzisiaj z wieloma osobami, które w projekt wchodzą, w mentoring, zamieniłbym się. To tak z marszu, żeby być w ich miejscu po roku tego, co oni osiągają, bo są osoby, które dochodzą do kont fundowanych, mają po 100 czy tam nawet 400 000 $, zarządzają takimi środkami, robią naprawdę fajne wyniki, mogą zarobić 5, 6, 8, 12 tysięcy $, poświęcając na to godzinę, a dopiero są rok na rynku. To jest po prostu niesamowite. I oczywiście nie każdego to dotyczy, każdy jest, że tak powiem, jednostką indywidualną i u ciebie też tak będzie. Także pamiętajcie o subach, o lajkach, moi drodzy, i tyle w tym temacie dzisiaj ode mnie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.